panie drogi, dzisiaj francuskie szaleństwo. Maszyna, która jeszcze na kanale jakimś cudem u mnie się nie pojawiła. Ląduje po raz pierwszy. Ale wyczyszczona, wypachniona. Myślę, że możemy cisnąć z tematem. Potrzymaj moją bagietkę. Renault Laguna trzeciej generacji po lifcie, 2012 rok, wersja kombi, właściwie Grand Tour. Taka większa z tyłu, z 2-litrowym dieselkiem pod maską. Auto zostało mi udostępnione przez dealera samochodów używanych Auto Comfort spod Szczecina, z Morzyczyna. Prezentowany sprzęt możecie sobie kupić. Link do ogłoszenia daję wam w opisie filmu. Dziś przyjrzymy się Lagunie z bliska, zmierzymy ją raceboxem oraz później skoczymy oczywiście na próbę autostradową. Ej, spoko daily, myślę, w rozsądnej kasie. Może nie jest to jeszcze wersja GT, wiecie, taka renóweczka w M-pakiecie jakby. Nie, ale to już taka fajna wersja. Mamy nawigację, półskórki, grzane fotele. Kurczę, panie, rolety z tyłu nawet. Laguna trójeczka pojawiła się na rynku w 2007 roku. Była produkowana do 2015 i zastąpił ją Renault Talisman. Także póki co jest to ostatnia Laguna ever. Ale no Lagunę jedynkę sam miałem i bardzo ten samochód lubiłem. Dwójeczką nigdy nie jechałem, w zasadzie w dwójce nigdy nie siedziałem nawet. Jeśli ktoś chciałby stwierdzić, że przecież to królowa lawe, no to nie do końca prawda, bo Laguna trzeciej generacji cieszy się raczej pozytywnymi opiniami. Wiecie, no mówi się, że z Lagunami jest tak, iż najlepiej kupić sobie po prostu jakąś tam generację, ale po lifcie. To jest polift. W sumie w trzeciej generacji nie wiem, przedlift chyba też był spoko. Mój kolega kiedyś miał Lagunę liftbacka, przedliftową, zieloną, 2.0 dieselka i w zasadzie to robił nią naprawdę masę kilometrów, tysiące kilometrów i bardzo był z niej zadowolony. Jeśli chodzi o tą konfigurację, no auto wygląda tak, kurczę, trochę nawet poważnie, chyba to przez te chromy, czy to tutaj, wokół okien. Czy to, no, nie chromowane, ale srebrne relingi dachowe. Chromy fajnie kontrastują na niej z czarnym lakierem, emblematy właściwie, dwie prawdziwe końcówki układu wydechowego, nawet w dieselku 2-litrowej jest to seryjne. Felgi raczej takie na daily, 17 cali, rozmiar opon 215×55, także bułeczka. Ale jak się okazuje, nawet na takich oponach auto wcale nie jest aż takie super miękkie. No wiecie, po francuskim samochodzie generalnie tego bym się spodziewał, na przykład po Lagunie jedynce, która była naprawdę takim wiecie, kanapowcem, no to tutaj raczej nie. No ale tutaj przy autostradzie kręcę, sporo się dzieje, spory jest generalnie dzisiaj ruch, proszę bardzo, jaka tutaj, to jest emblemacior. I designersko sam nie wiem co tutaj powiedzieć, auto ma takie dość ciekawe proporcje, bo taką nie za długą maskę w zasadzie, chociaż czekajcie, w sumie to ona ma taki normalny rozmiar, ta szyba jest po prostu tutaj pociągnięta, zobaczcie, gdzie jest przednie koło i jak tutaj idzie szyba, do jakiego momentu. Mamy tutaj bardzo długi zwis przedni. Tylny nie jest aż taki długi chyba. Nie no, mi się wydaje, że jest krótszy. Auto jest narysowane zupełnie inaczej niż konkurencja, niż inne kombiaki w segmencie. Konkurencją był tutaj w zasadzie Volkswagen Passat, ale cenowo. Laguna była konkurentem bardziej dla Golfa. Jeśli chodzi o mordeczkę, no to myślę, że jest bardzo charakterystyczna dla Renault z tamtych lat. Jest trochę dziwna, że tak bym to ujął. Tak jakby ktoś złapał za ten emblemacik i tak za bardzo pociągnął trochę. Lampiony, reflektory, tutaj tak zarysowany zderzak wysoko. Światła przeciwmgłowe, tutaj już wlociki. Wloty są wszystkie prawdziwe w zasadzie. Listwa chromowana, po środku wloty są one prawdziwe. Tutaj po bokach mamy fejki. Co jest inaczej i tak charakterystycznie. Samochód mierzy mniej więcej 4,8 metra długości, ma całkiem pojemny bagażnik, bo licząc do rolety 508 litrów. Zajrzymy oczywiście, jest co pokazywać. No i patrzcie, 4-osobowa rodzina nie powinna mieć tutaj żadnych problemów ze spakowaniem się. W zasadzie to bagażnik jest jak w jakimś SUV-ie prawie. Nie no, tak załadujemy się powyżej rolety, no to naprawdę. Materiały są całkiem spoko, jakieś haczyki, składanie kanapy tutaj, o, schoweczek. Proszę bardzo, fajnie. No coś do mycia auta, nie będzie nam tutaj latało, spoko. Wejście, proszę, lodóweczkę tutaj można sobie podłączyć. Oświetlenie po drugiej stronie. Zamykamy. Dźwięk otwierania i zamykania drzwi. Bardzo delikatnie się domykają drzwi. Roletki srebrne,
takie po prostu szare dekory i materiały. Tutaj jest miękko, taka fakturka, spoko, taki troszeczkę jakby, nie wiem, nawet to troszkę udaje skórę fakturą. Tutaj już jest twardo, tutaj za to miękko, miękko i tutaj twardo. Kanapa z tyłu, tapicereczka, tak jak mówiłem, pół skóry, tutaj tkaninka i po środku skóra, podłokietnik, jak widzicie, uchwyty na kubki, nawet na jeden wielki i oparcie. Wejdziemy sobie do środka, 198 cm wzrostu, fotel kierowcy ustawiony jest pode mnie. Zamykamy i co? I okej. No naprawdę muszę przyznać, jestem pod wrażeniem. Nie sądziłem, że tutaj się zmieszczę, ale ten fotel po prostu chyba jakiś nie jest taki gruby i nawet tutaj kolana tak się praktycznie mieszczą. Dupka w Lagunie Grand Tour jest naprawdę spora i dzięki temu, że idzie tutaj linia dachu bardzo wysoko, to mieści się tutaj mój łeb. Nawiewy na tył. Wygląda to prosto, ale fajnie, że jest. Z feature'ów, no to tutaj jeszcze coś takiego. No i możemy przejść do przodu, zagłóweczki i kabina pasażerska z przodu. Wygląda to wszystko neutralnie. Deska rozdzielcza jest taka, kurczę, jakby nisko dosyć osadzona, tak mi się jakoś wydaje. Dobrze, że mamy tutaj nawigację. Nie wiem, kto jeszcze będzie jej używał w 2025 roku, ale po prostu, no ładniej to wygląda, jak jest jednak po środku ekran LCD. Dobra, przejdziemy do przodu. Przednie drzwi, auto jest na kartę, karta jest w środku wsadzona. I boczek drzwiowy, od razu posłuchajcie. Takie kosmiczne dźwięki. Boczek jest w zasadzie taki sam jak z tyłu. Tutaj mamy podświetlenie, dół jest twardy. Tutaj i tutaj jest miękko. I przyciski. Wszystko jasne? Mam nadzieję, że tak. I fotel kierowcy. Nawet spoko, że tutaj ta jasna nić jest. Zawsze nam to urozmaica. Volkswagen by zrobił na pewno czarną albo szarą. Fotele, jak widzicie, są podgrzewane, manualnie regulowane. Laguna, nawet oryginalne dywaniki. I jak tutaj jest z petrolheadem? No, znacznie lepiej niż w Lagunie 1. W Lagunie 1 po prostu, czekajcie, ja wam pokażę. Kierownica jest regulowana w dwóch płaszczyznach, ale tam po prostu było coś takiego, że po prostu musiałem lekko podkurczyć nogi i tak wyciągnąć łapę. Tutaj już jest to poprawione. Na głowę jest miejsce, nie wiem, jak było z panoramicznym dachem i tutaj, proszę, na okularki. Siedzi się troszeczkę wyżej, ale jakieś to nie jest drażniące dla mnie, ani rażące. Proszę bardzo, widok z perspektywy kierowcy. Ogólnie wiecie co? To jest trochę dziwne, ale patrząc na drogę tutaj zza kierownicy, czuję się troszeczkę jak w Tesli Model 3. Tam deska jest też bardzo nisko. Szyba jest dość spora, tak nie wiem, jak się ostro hamuje, to miałoby się wrażenie, jakby się miał wypaść do przodu. Masło maślane, wiecie o co chodzi. Odpalimy sobie, proszę bardzo, przycisk. Tutaj mamy kartę. Przywitanie, zobaczcie na to. Musimy potwierdzić. I ogólnie tym się obsługuje system multimedialny. Jest to, powiedzmy, tak średnio intuicyjne, ale no auto nie jest takie nowoczesne przecież. Ma trochę lat na karku. Czekajcie, mapkę wam pokażę. O, tutaj map. Proszę bardzo, panie drogi, jaka lagunka tutaj niebieska nawet. I tu ogólnie mamy obsługę systemu nawigacyjnego, a tutaj radyjka. Wszędzie oczywiście są fizyczne przyciski. No wejdźmy sobie na przykład w menu, żeby wam tak udowodnić, że coś tutaj się robi. O, proszę bardzo, audio Einstellungen po niemiecku, ciekawe. Nie wiem, Belgia, Holandia, nie wiem, nie pamiętam skąd ten samochód jest. Dobra, deska rozdzielcza, tak gładko jest dosyć narysowana, troszeczkę jakby ją tak, wiecie, wygładzić. Projektanci na pewno tutaj się fajnie bawili. Zwróćcie uwagę, nawet ten dekor, on tutaj tak wchodzi jakby w ekran centralnie. I tutaj panel klimatyzacji. Wszystko jest jasne? Myślę, że tak. Nic tutaj nie trzeba tłumaczyć. No i tutaj jeszcze uchwyt, na kubeczek. No, ten panel centralny to jest taki trochę już, no jest plastikowy, no. Tutaj za to jest miękko, miękko. Tutaj już twardo, twardo. I tutaj wewnątrz, tam głęboko jest miękko, tutaj jest twardo. Tunel środkowy. No, przy takim pierwszym dotknięciu, no to może jakiś wyda z siebie dźwięk, ale jest generalnie solidnie zamontowany. Tutaj proszę, taki oto schoweczek, nie ma, tutaj widzę popielniczki i dobrze. Tunel środkowy jakby
wchodzi nam tak pod deskę rozdzielczą, nie łączy się z nią, a wchodzi. Gałęcjusz, no jest tutaj kawał gałeczki. Tutaj się wsteczny wbija. Skórka, no ten panel to już widzieliście, elektryczny, ręczny, tempomat albo limiter ustawienie i podłokietnik skórzany, też białe przeszycie. Tutaj mamy schoweczek, kolejne wejście 12V i co tutaj jest? Nawet USB i AUX, no i fajnie. Kierownica normalna, multifunkcyjna, tutaj perforowana skóra, gładka. Tutaj jest, proszę, taka kolejna maneta od obsługi audio, bardzo fajna, wygodna. A niektórzy powiedzą, że to takie sobie jest i w ogóle... Ej, ja korzystałem z tego w kilku samochodach i naprawdę to się sprawdza, jest wygodne. I tutaj też ustawienie od tempomatu. Klaksonik jakiś będzie francuski? Jest francuski trochę, no jest. I liczniki. Prędkościomierz, a co? Do 280 km na godzinę. Ja pierniczy w ogóle, co to za pomysł? No i komputer pokładowy. No i tutaj, czekajcie, zmieniamy. Aktualne zużycie, zasięg, przejechane. Pod sufitka, coś tu mamy ciekawego? Nie, wszystko w normie. Gasimy i zajrzyjmy pod maskę. Dźwięki z kosmosu. Jest to wersja 150 DCi. Przepraszam. 150 DCi oznacza, iż pod maską mamy 2.0 DCi. 150 koni, no kto by pomyślał. Moment obrotowy 340 Nm. No i tak to mniej więcej wygląda. No, konstrukcja tego samochodu typowa, przednio napędówka. 6-stopniowa, manualna skrzynia biegów. Były tutaj automaty, no ale tu manual. Zamykamy. Jeśli mowa o osiągach, przyspieszenie do pierwszej setki deklarowane przez producenta równe 10 sekund. No i nawet udało mi się uzyskać troszeczkę lepszy wynik. Auto waży jakoś 1500 kg mniej więcej i prędkość maksymalna to podobno 208 km na godzinę. Mi się wydaje, że szybsza powinna być Laguna. Tym bardziej, że chyba wiaterek w stronę Berlina, oj, będziemy mieli w plecy, no zobaczymy. Przenosimy się pod autostradę, czas na próbę. Palimy maszynę, palimy bestię. Boże, ale dzisiaj mi się jakoś swobodnie kręci. Wybaczcie, trochę nawiew będzie, nie wiem czy pojawią się szumy czy nie. Ale dziś jest trochę ciepło, wiecie, też ciemne auto, no i fajnie, tak, fajnie. Ostro się nagrzewa. Hashtag emocje. Hashtag też przegrzane kamery, tego musimy unikać. No i co? Jeszcze zużytko sobie skasujemy i możemy jechać. Ciekawe jakie tutaj wyjdzie 100-200. Zobaczymy czy nam się uda, no bo wiecie, 208 km na godzinę auto ma wpisane. No to takie 200 to już prawie prędkość maksymalna chyba może być. No i dobra. Tu ograniczenie do 100. I tu dzidę. Z 4. biegu. I teraz jedziemy pod wiatr. Już w drugą stronę będzie znacznie raźniej, 5. Oj, coś mi się wydaje, że 6 może być tutaj nad biegiem. No i nawet nie wiem, czy tutaj jest sens deptać. Bo jest pod górkę. Nie, chwilę odpuszczę. Dam na 6. Nie będziemy Laguny męczyć. Męczyć bagiety. Po co, człowieku? Co ty tak męczysz tą bagietę? Szczyt górki i tu troszeczkę z góry, już nawet na 6. biegu chyba. No, na 6. biegu. Ale jednak wciąż pod wiatrzysko. No, mimo wszystko 200 właśnie osiągnęliśmy. I mistrz lewego pasa. Niestety 205 km na godzinę. Ok, ale w tą stronę jeszcze możemy sobie sprawdzić prędkości obrotowe. Średnie zużycie paliwa spadło do 12,2 litra. No to takie... Czekajcie, tutaj kamerka mi zasłania, a chcę według prędkościomierza. Tak jest 140 km na godzinę. O, tak jak teraz. No to mamy 2413 obrotów. 120 szybciutko. To będzie 2062 i 100 1730.
Co, szybciutko jakiś soundcheck, dieslowski 4-cylindrowy soundcheck. Przypominam, 205 km na godzinę według GPS-u już było. Wiecie sami jak to jest. Ogólnie powiem tak, Laguna nie jest aż tak super miękkim samochodem, przynajmniej trójeczka. Trochę się bujamy w niej, ale myślę, że to kwestia po prostu wysokich opon na wysokim profilu. O, jakby tutaj było for control, bo były takie opcje w Lagunach, jakby tutaj były niskoprofilowe oponki, ja bym tutaj pasaciory chyba gonił, coś tak mi śmierdzi. To dobra, myślę, że możemy się tutaj napędzać już. No, jak dobrze pójdzie, to 100-200 ciabniemy. Ale już widzę, że nie wiem. Zobaczymy. No i w tą stronę od razu maszyna buja się raźnie, ale wiecie, te 100-200 to i tak ze 40 pewnie sekund wyjdzie, coś takiego. No dajesz, Lagunka. 100-200. Dawaj, diesel ciągnie od dołu. 5, 6. No, nie damy rady. Nie damy rady. 199, naprawdę, no przepraszam. Ja tutaj nie mogę aż tak w opór. No to już do 200 to już jest naprawdę tutaj bujanka. I każdy kilometr na godzinę, no to się pokonuje jednak znaczny dystans. Kurczę, pieczone. Oby to wyprzedzanie było w miarę żwawe, bo no tutaj to już trzeba, po prostu trzeba. Gdyby nie było tych dwóch samochodów, myślę, że już byśmy ponad 210 według GPS-u jechali. Ale nie jesteśmy sami na drodze. No 196. Oktawka, nawet nie próbuj. Nawet nie próbuj. Jesteśmy pięknie napędzeni. I tutaj jest szczyt górki, a my ciągle tak powoli przyspieszamy, tylko już z wiatrem. No nie, i teraz pykniemy te 205 ponad. No. ...208... ...210... Dobra, 212 km na godzinę i musimy odpuścić. No, musimy odpuścić. I dobra, myślę, że w dzisiejszym filmie to by było na tyle. No, już nie będziemy próbować, i tak jest spoko. Wynik 212 km na godzinę. Mam nadzieję, że Lagunka, jak i ten cały test z prezentacją, pomiarem Racebox, wszystko Wam się niesamowicie podobało. Było to coś niesamowitego, także pozdrawiam i do zobaczenia w jakimś kolejnym filmie, kolejnym odcinku. Na razie, trzymajcie się.